Ulica Nalewki była przed wojną jednym z symboli żydowskiej Warszawy. Północną część miasta, w której mieszkała większość warszawskich Żydów, nazywano nieraz dzielnicą północną lub właśnie nalewkowską. Do dziś istnieje niewielki fragment dawnych nalewek o nazwie Stare Nalewki, a z dawnej ulicy pozostał jedynie fragment prowadzących już dziś donikąd torów tramwajowych, a także budynek Arsenału i brama do Ogrodu Krasińskich. Przedwojenne Nalewki były centrum handlu i produkcji, ulicą pełną małych fabryczek, zakładów wytwórczych, sklepów i ulicznych handlarzy. Najruchliwszym miejscem było gwarne i zatłoczone skrzyżowanie z Gęsią i Franciszkańską, chętnie uwieczniane na zdjęciach, m.in. przez holenderskiego fotografa Willema van de Pola. Za oazę spokoju uchodził natomiast Ogród Krasińskich. Ulica zaczynała się budynkiem Arsenału pod numerem 1 oraz powstałym na początku XX wieku pasażem Simonsa pod numerami 2 i 2A. Ulicę kończył nieistniejący już Plac Muranowski, który znajdowałby się dziś w okolicy biurowca Intraco. Sama nazwa ulicy pochodziła prawdopodobnie od drewnianych pojemników na wodę zwanych nalewkami. Pierwsi Żydzi pojawili się na nalewkach jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku, natomiast na większą skalę osadnictwo żydowskie rozwinęło się tu w połowie wieku XIX. Wtedy już połowa posesji należała do Żydów. Początkowo przy nalewkach, tuż za pierwszym rzędem kamienic, znajdowały się liczne sady, które w obliczu napływu nowych mieszkańców wycinano pod budowę kolejnych rzędów kamienic połączonych długimi podwórzami. W czasie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej na nalewkach znalazła się jedna z ponad 20 bram do getta. Początkowo była zlokalizowana bliżej wejścia do Ogrodu Krasińskich, następnie przesunięta w stronę ulicy Świętojerskiej. Dziś przypomina o niej upamiętnienie jedno z 22 autorstwa Tomasza Leca i Eleonory Bergman. To w tym miejscu 19 kwietnia 1943 roku oddziały niemieckie wkroczyły do getta z myślą o jego ostatecznej likwidacji. Część mieszkańców stawiła opór, walcząc w szeregach Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego, co rozpoczęło wydarzenia określane mianem Powstania w getcie warszawskim. Potrwało ono do 16 maja 1943 roku, a jego symbolicznym końcem było wysadzenie przez Niemców Wielkiej Synagogi na Tłumackiem. Tuż przed wybuchem powstania do getta wrócił na chwilę, ukrywający się od pewnego czasu poza jego granicami, Emanuel Ringelblum. Ukrywając się na 4. piętrze kamienicy przy Nalewkach 32, widział walkę Żydowskiego Związku Wojskowego na Placu Muranowskim. W napisanym w ukryciu w bunkrze Krysia przy ulicy Grujeckiej eseju wspomniał o wywieszeniu przez walczących tam bojowników zrzedze 2 flag, biało-czerwonej i biało-niemieckiej. Nie ma jednak pewności, czy widział je na własne oczy, czy też o tym zdarzeniu usłyszał. Zapiski Emanuela Ringelbluma z getta, a także z bunkra, zostały wydane przez Żydowski Instytut Historyczny i dziś są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w języku polskim, stanowiąc niezwykle cenne źródło do badania wojennych losów polskich Żydów. Po wojnie pozostałości dawnej ulicy Nalewki otrzymały nazwę bohaterów getta, choć warto pamiętać, że fragment widoczny w tym miejscu dziś nie znajdował się w granicach samego getta. Nazwę Nalewki otrzymała za to nowa ulica, która, choć znajduje się niedaleko dawnej osi Nalewek, to nie pokrywa się z biegiem przedwojennej ulicy o tej nazwie. W 2017 roku Żydowski Instytut Historyczny otworzył przy bramie do Ogrodu Krasińskich wystawę Nalewki – opowieść o nieistniejącej ulicy, której kontynuacją była wydana rok później książka o tym samym tytule. W 2021 roku w tym miejscu kończyła się 10. edycja Marszu Pamięci 22 lipca, wydarzenia organizowanego przez Żich co roku w celu upamiętnienia mieszkańców getta warszawskiego zamordowanych przez niemieckich okupantów w obozie zagłady w Treblince. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się oglądając nasze inne filmy edukacyjne, uczestnicząc w naszych spacerach, a także odwiedzając Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Zapraszamy do wizyty, a także sprawdzenia naszej strony internetowej, mediów społecznościowych i do zapisania się do newslettera.